Siema, z tej strony Dominika. W dzisiejszym odcinku opowiem sobie o tym, kim był Elliot Rodger. Zapraszam do oglądania. Hey, Elliot Rodger here. I'm up in the hills in Montecito right now. It's truly a beautiful day. But, as I've always said, a beautiful environment is the darkest hell if you have to experience it all alone. And sadly, I've been alone for a very long time. I've been attending college in Santa Barbara for about 2.5 years now. And in those 2.5 years, I've experienced nothing but loneliness and misery. And my problem is girls. There are so many beautiful girls here, but none of them give me a chance, and I don't know why. I don't know why you girls are so repulsed by me. It doesn't make sense. I do everything I can to appear attractive to you. I dress nice. I'm sophisticated. I'm magnificent. I have a nice car, a BMW. Well, it's nicer than 90% of the people at my college. You know, I'm polite. I'm the ultimate gentleman. And yet, you girls, you never give me a chance. I don't know why. Czasami za spokojną twarzą kryje się narastająca frustracja, która pewnego dnia może wybuchnąć w najmniej oczekiwany sposób. Chyba ciężko o bardziej wymowne zdjęcie w kontekście tego zdania w internecie. Problemy emocjonalne, poczucie odrzucenia i długo tłumiona złość. To wszystko może przez lata rozbijać się niezauważone, aż w końcu prowadzi do tragedii. Takie przypadki nie są oderwane od rzeczywistości. Osoby zmagające się z podobnymi demonami często funkcjonują wokół nas, niezauważeni, aż do momentu, kiedy jest już za późno. W maju 2014 roku 22-letni Elliot Rodger pozbawił życia 6 osób i ranił 14 innych, zanim odebrał sobie życie, co poprzedził filmikami na YouTube, wieloma wpisami na forach dla incelów, przy czym mocno spopularyzował tę subkulturę, oraz 144-stronnicowym manifestem, w którym obwiniał swoje niepowodzenie wszystkich innych, tylko nie siebie. Jego narastająca frustracja przede wszystkim była spowodowana brakiem powodzenia u kobiet. W dzisiejszym materiale przedstawię wam całą jego historię, od dzieciństwa aż po szczegóły tego tragicznego wydarzenia. Tak więc myślę, że to idealny moment, aby powiedzieć sobie o tym, kim był Elliot Rodger. Return of the Science to darmowa gra MMORPG, która przenosi was do otwartego świata inspirowanego anime Dragon Ball. Wybierz swojego ulubionego bohatera i wyrusz na przygodę, podczas której zbierzesz drużynę i stworzysz potężny klan. Zdobywaj punkty PvP podczas intensywnych potyczek z innymi graczami na wyjątkowych wydarzeniach. Trenuj swoją postać, ulepszaj ekwipunek, eksploruj tajemnicze dungeony i wraz z drużyną tocz epickie walki Open PvP o dominację na Future Earth. Rejestrując się z linku w opisie otrzymasz darmowe 3 dni premium. Elliot Oliver Robertson Rodger urodził się 24 lipca 1991 roku w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Pochodził z rodziny o mieszanym pochodzeniu etnicznym i filmowym zapleczu. Jego ojciec, Peter Rodger, jest brytyjskim reżyserem. Był też asystentem reżysera przy filmie Igrzyska Śmierci. Zaś matka, Lee Chin Rodger, z pochodzenia Malezyjka, chińskiego pochodzenia, pracowała m.in. jako pielęgniarka na planach filmowych. Wkrótce po narodzinach Elliota rodzina przeniosła się do Kalifornii w Stanach Zjednoczonych, gdzie chłopiec dorastał w zamożnym, uprzywilejowanym środowisku w Los Angeles. Miał młodszą o 4 lata siostrę Georgię, a po rozwodzie rodziców także przyrodniego brata. W dzieciństwie z pozoru niczego mu nie brakowało. Bywał na czerwonych dywanach i premierach filmowych dzięki koneksjom ojca. Jednak w sferze emocjonalnej od wczesnych lat borykał się z poważnymi problemami. Już jako dziecko Elliot był niezwykle wycofany i nieśmiały, przez co miał problemy w nawiązywaniu relacji z innymi rówieśnikami. Często czuł się odrzucany i samotny. W wieku 16 lat Elliotowi zdiagnozowano zaburzenie ze spektrum autyzmu, konkretnie PDD-NOS. Oznaczało to, że miał poważne problemy w relacjach z ludźmi. Rodzina przez lata szukała dla niego pomocy. Chodził na terapię, widywał się z psychiatrą, a nawet korzystał z coacha, który miał mu pomóc lepiej radzić sobie w kontaktach z innymi. Jeden z przyjaciół ojca, scenarzysta filmowy Dale Launer,
Stoner próbował nauczyć Eliota, jak rozmawiać z dziewczynami, ale mimo tych wszystkich starań Eliot nie potrafił się otworzyć. Był prześladowany w szkole, nie miał przyjaciół i z każdym rokiem czuł się coraz bardziej samotny. W okresie dorastania, jak to często bywa w tych przypadkach, Eliot znalazł ucieczkę w grach komputerowych. Godzinami grał w gry wideo, m.in. World of Warcraft, zastępowało mu kontakty towarzyskie. Edukację średnią ukończył z trudem. Uczęszczał do kilku różnych szkół, gdzie nigdy nie zdołał się zadomowić. Po liceum podjął próbę studiowania w pobliskim Community College. W 2011 roku przeniósł się do miasteczka Isla Vista obok Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara, zapisując się do Santa Barbara City College. Liczył, że zmiana otoczenia pozwoli mu rozpocząć nowe życie, zdobyć przyjaciół, a przede wszystkim dziewczynę. Jednak rzeczywistość okazała się inna. Roger był skrajnie nieporadny w relacjach z płcią przeciwną i nigdy nie udało mu się nawiązać bliskiej relacji. Podczas gdy jego rówieśnicy bawili się na kampusie i wchodzili w pierwsze związki, Eliot pozostawał samotny. Fakt, że w wieku ponad 20 lat wciąż był prawiczkiem, jak sam to określał, stawał się dla niego obsesyjnym źródłem wstydu, upokorzenia i gniewu. Mniej więcej w tym okresie zaczął prowadzić swój pamiętnik, internetowy blog, czy właśnie też kanał na YouTube, gdzie wylewał swoje wszystkie żale. W swoich wpisach i nagraniach publicznie narzekał na samotność, odrzucenie i frustrację seksualną. Otwarcie oskarżał atrakcyjne kobiety o to, że go ignorują. Czuł do nich narastającą urazę za to, że nie chciały dać mu szansy. Równie silną nienawiść żywił wobec mężczyzn w jego wieku, którym powodziło się u kobiet. W jego oczach byli to prymitywni osiłkowie, którzy zdobywali to, o czym on sam tylko marzył. Zazdrością i goryczą obserwował pary trzymające się za ręce czy bawiące się razem na imprezach, utwierdzając się w przekonaniu, że świat go krzywdzi. Is a young couple. I presume about my age. I was enjoying such a nice view until they came and sat down and started kissing. This is the reason why life isn't fair. W jednym z wpisów przyznał nawet, że czuje żal do swojej młodszej siostry, która jako nastolatka znalazła chłopaka i rozpoczęła współżycie. Eliot nie mógł znieść myśli, że wszyscy wokół doświadczają bliskości, tylko nie on. Coraz bardziej zgorzkniały Roger zaczął szukać ludzi o tych samych doświadczeniach w internecie. Trafił na fora internetowe skupiające młodych mężczyzn sfrustrowanych brakiem powodzenia. Szczególnie udzierał się na forum o nazwie Pickup Artist Hate, gdzie użytkownicy krytykowali tzw. podrywaczy i dzielili się swoją nienawiścią do kobiet. Tam Eliot znalazł echo własnych poglądów i jeszcze bardziej utwierdził się w roli ofiary. Jego posty stawały się coraz bardziej pełne goryczy i agresji. Przejawiał się w nich również rasizm, choć sam był półazjatą. Po matce pogardzał mężczyznami azjatyckiego pochodzenia, którym udawało się zdobyć atrakcyjne partnerki. Uważał, że jemu, jako osobie o częściowo azjatyckich korzeniach, jest z góry trudniej, co również budziło w nim gniew. Już w 2013 roku doszło do naprawdę poważnego incydentu z jego udziałem. Latem tego roku wybrał się na przyjęcie studenckie w Isla Vista, zapewne z nadzieją na kontakt z rówieśnikami. Zamiast tego popadł w konflikt. Według relacji usiłował zepchnąć kilka dziewczyn z balkonu po tym, jak go odrzuciły. W odpowiedzi grupa uczestników imprezy dotkliwie go pobiła i upokorzyła, a Eliot doznał złamania nogi. Incydent ten głęboko go dotknął i jeszcze bardziej zwiększył jego żądzę odwetu. W swoich zapisach opisywał tę noc jako punkt zwrotny, potwierdzenie, że to świat jest winien jego cierpieniu. Co znamienne, pomimo tak agresywnego zachowania sprawa nie doczekała się poważniejszych konsekwencji prawnych. Roger nie został aresztowany. Sam twierdził, że to on był ofiarą szykan na imprezie. Jego rosnąca nienawiść pozostała więc poza zasięgiem władz i terapeutów. Na początku 2014 roku stan psychiczny Eliota znacząco się pogorszył. Zaczął on snuć konkretne plany zemsty, które skrupulatnie spisywał. Jego rodzice odczuwali narastający niepokój. Matka zauważyła w internecie niepokojące wypowiedzi syna. 30 kwietnia 2014 roku, na niespełna miesiąc przed tragedią, powiadomili policję i poprosili o tzw. welfare check, kontrolę stanu psychicznego Eliota. Patrol policyjny odwiedził go w jego mieszkaniu w Isla Vista. Roger jednak
zdołał uspokoić funkcjonariuszy, przekonując ich, że wszystko z nim w porządku i że doniesienia o groźbach to nieporozumienie. Policjanci nie obejrzeli jego filmów ani nie przeszukali mieszkania. Nie odkryli więc, że Elliot posiada już broń palną i szczegółowy plan masakry. Po fakcie okazało się, że to była stracona szansa na powstrzymanie go przed dokonaniem zbrodni. I niestety w związku z tym teraz przejdziemy do tragicznych wydarzeń w Isla Vista. 23 maja tego roku Elliot Rodger wprowadził w życie swój przerażający plan, który nazwał Dniem Rozliczenia. Był to piątkowy wieczór w miasteczku tuż obok kampusu. Tego dnia Rodger działał z chłodną premedytacją i według wcześniej obranego scenariusza. Posiadał 3 półautomatyczne pistolety zakupione legalnie w poprzednich miesiącach oraz dużą ilość amunicji. Jego celem było zabicie jak największej liczby osób, w szczególności młodych kobiet, które symbolizowały dla niego wszystko, czego nie mógł zaznać. Wieczorem około godziny 21 w swoim wynajmowanym mieszkaniu Elliot rozpoczął masakrę od zamordowania 3 młodych mężczyzn. Byli to 2 jego współlokatorzy oraz ich odwiedzający kolega. Rodger zaatakował ich z zaskoczenia przy użyciu noży kuchennych. Zadał swoim ofiarom dziesiątki ciosów nożem z ogromną brutalnością. Wszystkich 3 młodych mężczyzn zginęło na miejscu wskutek odniesionych ran kutych. Po dokonaniu tej potwornej zbrodni w mieszkaniu Elliot przez chwilę próbował zatrzeć ślady. Usiłował sprzątnąć krew z podłogi i ukryć ciała ofiar. Między innymi ułożył je na łóżkach i przykrył kocami. Szybko jednak porzucił te próby. Czas naglił. Zamierzał tej nocy zabić znacznie więcej osób. Rodger przebrał się ze swoich zakrwawionych ubrań i około godziny 21:15 wsiadł do swojego czarnego BMW 328i, aby kontynuować realizację planu na ulicach Isla Vista. Wcześniej jednak upewnił się, że jego motywy zostaną zrozumiane. Tuż przed rozpoczęciem strzelaniny opublikował w internecie swój finałowy pożegnalny film oraz rozesłał swój manifest mailem. W filmie, siedząc w samochodzie i wymuszając maniakalny śmiech, ogłaszał, że czas zemsty nadszedł. Skarżył się, że w wieku 22 lat pozostaje prawiczkiem i zapowiadał, że ukara kobiety za odrzucenie takiego supreme gentlemana jak on. Oznajmił też, iż ma dość widoku szczęśliwych par i zamierza wymordować wszystkich chłopców i dziewczęta, którzy zaznają miłości, któremu jemu odmówiono. Z kolei swój manifest rozesłał do 34 osób, w tym swoich rodziców, terapeuty, a także kilku dawnych znajomych. Dopiero po tych działaniach Elliot ruszył w miasto, aby dokonać masakry. Następnym celem Rodgera był żeński dom studencki, który był zamieszkiwany głównie przez członkinię Alpha Phi. Elliot od dawna upatrywał w atrakcyjnych studentkach z bractw uosobienie kobiet, które go odrzucały. Zaplanował więc dokonanie krwawej rzezi właśnie tam. Około godziny 21:25 podjechał pod budynek, uzbrojony w pistolety, a także kanister z benzyną. Zamierzał prawdopodobnie wzniecić pożar. Zapukał gwałtownie do drzwi wejściowych i szarpał za klamkę, próbując dostać się do środka. Miał nadzieję zastać w budynku liczne lokatorki. Nie wiedział, że tego wieczoru wiele z nich wyjechało na weekend, a pozostałe celowo nie otwierają drzwi obcemu o tak późnej porze. Po około 2-3 minutach bezskutecznych prób dostania się do środka, sfrustrowany Rodger odstąpił od drzwi. Zrezygnował też z pomysłu podpalenia budynku. Porzucił kanister z benzyną przed wejściem. Wrócił do swojego auta, ale nie zamierzał odjeżdżać bez ofiar. W tej samej chwili zauważył w pobliżu 3 młode kobiety. Były to studentki wracające z imprezy. Wszystkie należały do innego żeńskiego bractwa, Delta Delta Delta. Kiedy dziewczyny szły chodnikiem niedaleko domu Alpha Phi, Elliot podjechał do nich swoim BMW i przez otwarte okno otworzył ogień z pistoletu. Dziewczyny nie miały żadnej możliwości ucieczki ani schronienia. 2 studentki zostały trafione wielokrotnie, obie upadły na trawnik ciężko ranne. Trzecia, 20-letnia studentka również została postrzelona, ale zdołała przeżyć atak, mimo poważnych obrażeń. Rodger odjechał z piskiem opon, kontynuując swoją misję śmierci na ulicach Isla Vista. Kilka minut później Elliot dotarł do ruchliwego rejonu przy ulicy Pardal Road. Tam na rogu znajdowała się popularna studencka kawiarnia oraz delikatesy. Rodger strzelał na oślep w kierunku przypadkowych osób na ulicy. Wystrzelił serię kul w stronę okien pobliskiej kawiarni. Na szczęście była o tej porze prawie pusta, nikt nie zginął wewnątrz. Następnie skierował broń na ludzi zgromadzonych się przed delikatesami. Około godziny 21:30 jedna z kul trafiła prosto w stojącego przy wejściu do sklepu studenta. Kula przebiła mu klatkę piersiową, powodując śmiertelne obrażenia z serca i wątroby. Student osunął się na podłogę wewnątrz sklepu, gdzie kilka minut później zmarł mimo udzielonej pomocy. W międzyczasie wybuchła panika, ludzie kryli się gdzie mogli, a Elliot dalej kontynuował swój rajd.
Następne minuty to chaos. Roger pędzący swoim BMW ulicami Isla Vista strzelał z okien auta do napotkanych przechodniów oraz celowo potrącał ludzi samochodem na chodnikach. Ranił w ten sposób wielu przypadkowych studentów. Niektórzy odnieśli rany postrzałowe, inni obrażenia od uderzeń pojazdu. Ścigała go już policja, która otrzymała pierwsze rozpaczliwe zgłoszenia o strzelaninie. Doszło do wymiany ognia. Około godziny 21:35 jadący patrol oddał strzały w kierunku pędzącego BMW Rogera. Jedna z kul trafiła go w biodro, raniąc sprawcę. Osaczony i zdesperowany Elliot stracił panowanie nad pojazdem. Jego auto wypadło z drogi. Rozbiło się na zaparkowanym samochodzie przy skrzyżowaniu. Gdy tylko policyjne radiowozy otoczyły wrak, dalszych strzałów już nie było. Roger popełnił samobójstwo, przykładając sobie pistolet do skroni i pociągając za spust. Jego dzień zemsty dobiegł końca. Masakra w Isla Vista trwała zaledwie kilkanaście minut, ale jej bilans był przerażający. 6 niewinnych osób zostało zamordowanych, a oprócz tego sprawca ranił 14 kolejnych. Po zakończeniu pościgu policja zabezpieczyła w jego rozbitym samochodzie cały arsenał. 3 pistolety oraz setki sztuk amunicji. Jasne stało się, że planował spowodować jeszcze większe zniszczenie, gdyby nie szybka reakcja służb. Teraz spróbujemy przeanalizować niektóre fragmenty jego manifestu. Jego manifest o nazwie Mój pokręcony świat, historia Elliota Rogera, to w zasadzie autobiografia sprawcy przeplatana narastającym żalem i nienawiścią do otoczenia. Roger zaczął spisywać manifest na początku 2012 roku, kontynuując pracę nad nim przez kolejne miesiące. Skończył go przed atakiem. W swoim mniemaniu tworzył dzieło, które wyjaśni światu, co popchnęło go do tak desperackich czynów. Treść tego dokumentu jest wstrząsająca i daje wgląd w zaburzony umysł autora. Manifest stopniowo przybiera formę mrocznej fantazji o zemście. Roger opisuje swoje plany w wymierzeniu światu sprawiedliwości za lata cierpienia. Snuje wizje, w których dokonuje masakry, a wręcz całkowitej anihilacji kobiecości. W najbardziej szokujących fragmentach dokumentu wyznaje, że gdyby miał władzę, to zamknąłby wszystkie kobiety w obozach zagłady i doprowadził do ich wymarcia, zostawiając przy życiu jedynie nieliczne do sztucznej reprodukcji gatunku. Fantazuje o świecie, w którym seksualność zostałaby oczyszczona i wyeliminowana. Skoro on nie może zaznać bliskości, nikt nie powinien. Te przerażające pomysły ukazują głęboko zakorzenioną mizogonię i oderwanie od rzeczywistości. W innym miejscu Elliot pisze wprost. Cytując, nadszedł czas, by ukarać ludzkość. Wszystkich was nienawidzę, zasługujecie na śmierć za to, że cieszycie się życiem, którego ja nie miałem. Tego rodzaju myśli, przelewające się przez dziesiątki stron manifestu, malują obraz osoby pogrążonej w skrajnej rozpaczy, złości i poczuciu krzywdy. Ważnym wątkiem manifestu jest też również jego megalomania oraz poczucie wyższości nad innymi. W manifestie często podkreśla, że jest inteligentny, kulturalny, dobrze ubrany. Innymi słowy, zasługuje na więcej niż inni. Ten narcyzm zmiesza jednak z poczuciem bezradności. Roger jawi się w swoich zapiskach jako ktoś całkowicie niezdolny do autorefleksji czy przyjęcia odpowiedzialności za własne życie. Zamiast tego wybiera postawę: skoro świat mnie krzywdzi, zniszczę świat. Analizując profil psychologiczny Elliota Rogera na podstawie jego pism i znanych faktów z życia, specjaliści wskazują na kombinację zaburzeń natury klinicznej oraz ideologicznej. Z jednej strony ujawniają się u niego cechy zaburzeń ze spektrum autyzmu, trudności w relacjach, izolacja społeczna, depresji i prawdopodobnie zaburzenia narcystycznego osobowości. Jego własne słowa świadczą też o myślach samobójczych i głębokiej depresji. Wielokrotnie pisał, że życie nie ma sensu, jeśli ma pozostać samotny. Z drugiej strony Elliot poddawał się niszczącej ideologii nienawiści krążącej w internecie. Jego poglądy ukształtowało toksyczne środowisko męskich forów, gdzie utwierdzał się w mizogonii i przekonaniu o światowym spisku przeciwko niemu. W jego przypadku nie można więc w prosty sposób oddzielić choroby od nienawiści. Obie te sfery nakręcały się wzajemnie. Warto też zwrócić uwagę na to, jak to wydarzenie miało duży wpływ na kulturę internetową oraz na inne wydarzenia tego typu. Zaraz po ujawnieniu tożsamości sprawcy masakry na forach internetowych związanych z tzw. manosferą, czyli męskimi subkulturami antyfeministycznymi, zaczęły pojawiać się wątki wychwalające Rogera. Dla pewnej grupy skrajnie zgorzkniałych mężczyzn stał się kimś w rodzaju męczennika sprawy inceli. Jego własne określenie Supreme Gentleman stało się memem, początkowo ironicznym, później używanym przez inceli zupełnie serio na określenie mężczyzny, który rzekomo robi wszystko jak należy, a mimo to jest ignorowany przez kobiety. W środowisku tych forów internetowych ukuło się także określenie going air, czyli pójść w ślady Elliota Rogera, jako synonim dokonania krwawej zemsty na społeczeństwie z powodu frustracji seksualnej. Krótko mówiąc, Elliot Roger został uwieczniony w popkulturze internetowej jako patron inceli, a kolejne lata przyniosły naśladowców Elliotów Rogera, którzy wprost się na niego powoływali. Na przykład w październiku
październiku 2015 roku doszło do masowej strzelaniny w koledżu w Oregonie. Sprawca, Christopher Harper Mercer, przed atakiem napisał notatkę, w której wspominał z podziwem Rogera. Jeszcze głośniejszy okazał się zamach w Toronto w kwietniu 2018 roku, kiedy to 25-letni Alek Minassian celowo wjechał furgonetką w tłum pieszych, zabijając 10 osób. Minassian tuż przed atakiem opublikował w mediach społecznościowych manifest, w którym ogłosił bunt inceli i nazwał Elliota Rogera Supreme Gentleman, sygnalizując, że to właśnie on był dla niego inspiracją. Tak więc historia Elliota Rogera jest tragiczna na wielu poziomach. Jego manifest i czyny stanowią skrajne ostrzeżenie przed niebezpieczeństwami wynikającymi z połączenia zaburzeń psychicznych z radykalną ideologią nienawiści. Przypadek ten unaocznił istnienie ruchu inceli, wcześniej mało znanego, i zmusił społeczeństwo do refleksji nad tym, jak frustracje młodych ludzi mogą przerodzić się w przemoc. Po latach od tragedii rodzice Elliota, choć pogrążeni w bólu i poczuciu winy, starają się wyciągnąć z niej lekcje dla innych. Jego ojciec, Peter Roger, publicznie opowiada się za lepszą kontrolą dostępu do broni i skuteczniejszą opieką psychiatryczną dla osób podobnych do Elliota. Jego matka zaangażowała się w programy profilaktyki przemocy. Dzieli się swoją perspektywą na konferencjach, licząc, że nauczy to innych rodziców i specjalistów wychwytywać wcześniej sygnały ostrzegawcze. Elliot Roger zaplanował, że ukaże świat i że jego nazwisko zostanie zapamiętane. Rzeczywiście zapamiętano je, ale przede wszystkim jako przestrogę i symbol problemu, z którymi musimy się zmierzyć w każdym naszym dniu. Pamiętajmy, że takie osoby jak Elliot bardzo często znajdują się w naszym otoczeniu. Często jest to ten dziwny chłopak w ostatniej ławce. Tak więc warto nieraz na takie zachowania reagować dużo szybciej, zanim będzie za późno. Czekam na kolejne propozycje w komentarzach oraz dajcie znać, co sądzicie o jego historii, jak i postaci. Na razie, cześć. Yo.